Cześć kochani, znowu się spotykamy jak zawsze, zresztą jak zwykle staram się 3 razy w tygodniu umieścić coś na kanale. Dzisiaj też akurat jest to pewne pokłosie tego, co wydarzyło się kilka tygodni temu, a więc ten słynny wywiad redaktora Rymanowskiego z panią profesor Cichosz. Do tego się odwołuje. Wybuchła potężna burza w internecie. Później pan Pośpieszalski nagrał drugi wywiad z panią profesor Cichosz. No i bardzo dobrze, prawda ma być objawiona. Zaczął się potężny atak i zarówno na redaktora Rymanowskiego, odsądzono od czci i od wiary, na panią profesor również. Niektórzy, po prostu ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, o czym mówi pani profesor, kobieta z ponad 50-letnim doświadczeniem zawodowym w kilku dziedzinach, a małe po prostu wilczki, tacy ujadacze, mówię to świadomie, ujadacze, usiłują gdzieś na czym złapać, na jakieś kłamstw, mówią o kłamstwach, bo w Stanach nie zabroniono czegoś tam używania, bo we Francji tam nie tego. A więc to są takie jakieś drobiazgi, gdzie faktycznie pani profesor mogła się mylić. No, nikt z nas nie jest alfą i omegą. Czasami, wiecie, te wiadomości tak szybko się zmieniają, różne informacje przychodzą, że nie sposób wszystkiego zapamiętać. Natomiast meritum jest istotne, kochani. A meritum jest proste. Pani profesor Cichosz pracuje kilkadziesiąt lat w swoim zawodzie. Ma kolosalne doświadczenia. Widziała, jak się pewne rzeczy zmieniały w przeciągu długiego czasu. Od 30 ponad lat, 30 chyba już 30 lat jesteśmy w Unii, czy ponad lekko 30 lat, też się mogę mylić, nieważne. Zmieniło się bardzo dużo. Zniknęła na przykład polska norma żywnościowa. Weszły przepisy unijne. Wskutek tego można dodawać do produktów do jedzenia wiele różnych rzeczy. I teraz w związku z tym pytanie, co się tutaj, kochani, stało? Czy pani profesor Cichosz ma rację, czy nie ma racji i tak dalej. To znaczy dla mnie, dla człowieka, który pracuje, zajmuje się profilaktyką zdrowotną w tych podobnych dziedzinach, oczywiście ja nie jestem takim specjalistą jak pani profesor Cichosz, ale jest pewne ale. Zajmuję się tym 25 lat i łączę różne dziedziny. Odżywianie, suplementację, wpływ pól magnetycznych na organizm człowieka, tych sztucznie generowanych, wpływ wody, wpływ naszej psychiki, naszych przeżyć, stresu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to oddziałuje na nasze zdrowie. A więc absolutnie zgadzam się z panią profesor Cichosz w wielu sprawach. 99%. Natomiast są czasami jakieś drobiazgi, które mogą wynikać dobrze, może z jakiegoś małego niedoinformowania, może z tego, że słuchajcie, wywiad rządzi się własnymi prawami. Nie sposób wyłożyć do końca wszystkiego, wszelkich niuansów. Czasami ma się coś w głowie, człowiek zapomina. Stosuje pewnie skrót myślowy i sprawa załatwiona. Ja Mnie też często to dotyka. Mam na przykład na wykładach, które prowadzę, coś jeszcze dopowiedzieć, czasami zapominam. I jak później rejestruję, znaczy wracam do tego, to ojejku, miałem jeszcze o tym czy tamtym powiedzieć, by dokładniej wyjaśnić, o co mi chodziło. Bo jak ja wiem, to mnie się wydaje, że wszyscy to wiedzą, a niekoniecznie. Spotykam się często z ludźmi, którzy po prostu z tych moich dziedzin niewiele wiedzą. Tak samo jak ja spotykam się z ludźmi, którzy są, powiedzmy, znają się na rzeczy, a ja tego nie znam i wówczas muszę dopytywać. A dla tego człowieka jest po prostu banalnie proste. Dobrze. Kochani, a więc zaczynamy, ale zaczniemy od podstawowej prośby o lajki, o subskrypcje, o dzielenie się linkiem do tej audycji innych ze swoimi znajomymi, bliskimi. Też jest informacja, 4000 subów. Tak, mamy dzięki wam, kochani, mamy ponad 4000 subskrypcji i w związku z tym naprawdę już niedługo, może to jest kwestia niewielka, może tygodnia, 2 tygodni, nagrywam tę audycję na początku listopada, więc muszę dopiąć jeszcze kilka spraw i będzie dla was bardzo duża niespodzianka, myślę, że miła.
Myślę, że wielu z Was będzie mogło z tej niespodzianki skorzystać. Oczywiście nie powiem nic, co to będzie, bo nie będzie to niespodzianka. Ale śledźcie moje audycje, nagram specjalny film na ten temat i tak dalej, i wszystko się wyjaśni. Dodatkowo pod wpływem e, kilku z Was, przemiłych moich subskrybentów, przede wszystkim pana Władysława Strzeleckiego, zdecydowałem na współpracę z Buy Coffee, a więc postaram się, żeby pod każdą audycją był przypięta informacja, link, jeżeli zechcecie, jeżeli uznacie, że dzięki mojemu kanałowi, dzięki mojej pracy wzbogaca się wasza wiedza, są to rzeczy przydatne. Jeżeli zechcecie, to postawicie mi po prostu kawę. Tą wirtualną oczywiście, bo ja z zasady bardzo rzadko piję kawę, raczej ze względów społecznych, bo czasami jestem w towarzystwie. Jak zechcecie, to postawicie mi kawę Buy Coffee. W poniedziałek pewnie akurat to będzie, kochani, to będzie, słuchajcie, 10 listopada ukaże się ta audycja i, i myślę, że to sfinalizujemy. Dobrze, a teraz przechodzimy, kochani, do rzeczy. Udostępniam ekran, bo chcę z czymś się z wami po prostu podzielić. Jeżeli to, co mówiła pani profesor Cichosz, jest bzdura, to dlaczego na przykład, kochani, taki się artykuł ukazał na Onecie, naukowcy o wpływie ultra przetworzonej żywności na długość życia, artykuł 5 listopada 2025 roku. I teraz, co to znaczy ultra przetworzona żywność? Ja jeszcze ten temat rozwinę na bazie fragmentów pewnego artykułu naukowego z National Library of Medicine. Bardzo ciekawy artykuł. Oczywiście nie będziemy cytować całości, bo to jest metaanaliza, pewne szczególne fragmenty. Spożywanie dużych ilości ciast, gotowych dań lub podobnych produktów może zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci. Wynika z przeglądu badań przeprowadzonych w 8 krajach. Pani profesor Cichosz mówiła o tym, mówi wielu dietetyków, mówi wielu lekarzy, którzy są zorientowani w temacie. Jest jednocześnie atak, którzy nie mają za zielonego pojęcia nawet o tym. Dziennikarze, no panu Rymanowskiego mu postawiono zarzut, że on rozpowszechnia, pozwalając mówić pani profesor Cichosz, pozwala rozpowszechniać kłamstwa, nieprawdy, półprawdy, ćwierć prawdy. Powinien weryfikować te informacje. Zaraz. To znaczy, że czy to jest pan Rymanowski, czy to ktokolwiek inny, ja mogę zapraszać swoich gości, pytam o pewne rzeczy, o których nie mam często pojęcia, albo mam pojęcie, i tu jest rozmowa, a tymczasem pan Rymanowski albo ktoś inny, czy pan Pośpieszalski, nie znają tej dziedziny, w której ekspertem, faktycznym autorytetem jest pani profesor Cichosz. Jest też tylko człowiekiem, więc czasami się może w czymś pomylić, ewentualnie czegoś nie dostrzec. No, to jest normalne i chwała Bogu. I tymczasem taki dziennikarz ma weryfikować słowa gościa, z którym ewentualnie rozmawia. No to ktoś chyba nie wiem, na rozumy, nie wiem, z kim się pozamieniał. To po co ten na przykład przykładowy redaktor Rymanowski ma zapraszać tych swoich rozmówców, jeżeli on jest lepszy od tych rozmówców i będzie w stanie weryfikować ich informacje? No, czy wiecie co, naprawdę żałosne to wszystko, te wszystkie ataki, ale mniejsza z tym w tej chwili. Posłuchajcie, wracamy do tematu. Dane dotyczące ultra przetworzonej żywności, tak zwanej UPF, będę jeszcze o tym mówił, z Kolumbii, Chile, Meksyku, Brazylii, Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, USA, zostały przeanalizowane przez zespół doktora Eduardo Nilsona z Fundacji Oswaldo Cruz w Brazylii. Jedno z ostatnich badań opublikowanych w American Journal of Preventive Medicine zawiera apel ekspertów do rządów o wprowadzenie zaleceń żywieniowych mających na celu ograniczenie spożycia UPF, czyli jeszcze raz powtórzmy, produktów do jedzenia ultra przetworzonych.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2022 roku połowa dorosłych Brazylijczyków ma nadwagę, a co czwarta osoba jest klinicznie otyła. Fiocruz prowadzi pracę na rzecz brazylijskiego Ministerstwa Zdrowia nad przeciwdziałaniem rosnącemu kryzysowi zdrowotnemu. Tak prawdę mówiąc, oczywiście lubię Brazylijczyków, jestem zorientowany na wszystkich ludzi, ale tak prawdę mówiąc, bliższa mi w tej chwili jest Polska i my Polacy. A my Polacy jesteśmy jednym z narodów przodujących w otyłości w Europie, a polskie dzieci, chwała polskim dzieciom, mamy palmę pierwszeństwa. Ale byłaby to autentyczna chwała, gdyby to nie była palma pierwszeństwa w zakresie otyłości. Polskie dzieci najszybciej tyją w całej Europie. Te dzieci będą szybciej umierały niż ich rodzice czy dziadkowie. Zgodnie z modelem matematycznym badania przedwczesne zgony przypisywane UPF, ultraprzetworzonej żywności, stanowiły od 4% wszystkich przedwczesnych zgonów w krajach o niższym spożyciu, takie jak Kolumbia, do 14% w Wielkiej Brytanii i USA. Obliczenia oparto na danych, które mówią, że w Wielkiej Brytanii UPF stanowi 53% dziennego spożycia. Słuchajcie, ja znam sporo, mam troszeczkę wiedzy na ten temat, ale w Wielkiej Brytanii UPF stanowią 53% dziennego spożycia energii przez osoby dorosłe. Drugi najwyższy wynik w badaniu po USA. To jest straszne. Badacze zasugerowali, że według ich modelu w latach 2018-2019 około 17 781 przedwczesnych zgonów w Wielkiej Brytanii mogło być powiązanych z UPF. Oczywiście to jest takie mogło być i tak dalej. Te liczby rosną. Dla mnie zwiększone ryzyko śmierci związane z UPF, ultraprzetworzoną żywnością, nie jest specjalnie zaskakujące, mówi dr Megan Rossi, badaczka z Wydziału Nauk o Żywieniu w King's University of w Londynie. Wiemy od dawna, że niektóre pokarmy zawierające fitozwiązki i błonnik chronią nasze komórki przed utlenianiem, czyli oksidacją i stanami zapalnymi. A kochani, podstawową rzeczą są stany zapalne, które później przekształcają się w choroby. Te produkty są niezbędne, czyli fitozwiązki, błonnik i nie tylko te. I bardzo skutecznie chronią przed chorobami i wiemy, że ich brak oznacza utratę tej ochrony, powiedziała w rozmowie z BBC. Wyjaśnia, że negatywny wpływ jest podwójny. Po pierwsze, spożywając UPF, rezygnujemy z produktów bogatych w antyoksydanty, takich jak owoce i warzywa. Po drugie, UPF, które są w pewnym stopniu strawione już w procesie produkcji, strawione w cudzysłowie, są tak smaczne, że nie sycą na długo, co prowadzi do spożycia ich w coraz większych ilościach. Kochani, ale dlaczego tak się robi? Po to, żebyśmy jedli, kupowali i tak dalej, i tak dalej. Żywność przetworzona została zmodyfikowana tak, aby dłużej zachowywała świeżość lub lepiej smakowała, zazwyczaj poprzez dodanie soli, oleju, cukru oraz zastosowanie fermentacji. Wzorzec. Chociaż naukowcy zgadzają się, że dowody na szkodliwość ultraprzetworzonej żywności dla zdrowia są coraz liczniejsze, nadal nie ma na to 100% dowodów. I wiecie co? Po prostu nie wiem, komu łopatą wbijać do pustych łbów naukowców. Naprawdę, mówię to brutalnie, bo inaczej nie można. Słuchajcie, z bandziorem na ulicy, to są moje doświadczenia życiowe, a miałem takie doświadczenia, jeżeli jestem w garniturze, w koszulce i pod krawatem i mówię, proszę pana, ale nie zaczepia pan, nie mówi pan tak do mnie wulgarnie i tak dalej, to on przecież tego nie zrozumie. Kompletnie nie zrozumie. Dopiero jeżeli się, a umiem też pewne rzeczy, puścić wiąchę albo przejść do bezpośrednich czynów, to wtedy ten gościu zaczyna rozumieć i ma pełny szacun. Mówi, panie kierowniku, bo miałem takie doświadczenie. Pełny szacun, to nie wiedziałem. No i dobrze, to teraz się dowiedział.
Więc jak rozmawiać z tymi naukowcami? Grzecznie? Czy trzeba powiedzieć, czy wyście się pozamieniali na mózgi z baranami? Przypomina mi się historia z 2017 roku. Byłem po prostu koło Kielc na potężnym sympozjum medycznym, zaproszony jako jeden z wykładowców. Sympozjum medyczne. Piąte świętokrzyskie spotkanie reumatologiczne. I tam między innymi był wykładowca, bardzo otyły lekarz, który mówił o związkach osteoporozy z otyłością. Przez 20 minut mówił w taki sposób, że w pewnym momencie stał młody lekarz i mówi: to panie doktorze, to czy są związki osteoporozy z otyłością, czy też nie? No proszę pana, jedne badania mówią, że są, drugie mówią, że nie. Musimy to jeszcze badać. I to jest właśnie przykład. Nie ma stuprocentowych dowodów. Jakich dowodów jeszcze ludzie chcecie? Mówię do tych naukowców. Badania zanotowały powiązania między UPF a złym stanem zdrowia, ale nie mogą jednoznacznie dowieść, że jedno powoduje drugie, ponieważ brakuje jednoznacznych dowodów. Badacze stwierdzili jednak korelację pomiędzy spożywaniem UPF a wieloma schorzeniami. To zaraz zobaczymy, bo ja przejdę zaraz do drugiego artykułu naukowego i tam zobaczymy, czy nie ma jednoznacznych dowodów. Badanie ponad prawie 10 milionów ludzi jedzących UPF, opublikowane w zeszłym roku w British Medical Journal, wykazało, że osoby te miały wyższe ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia, otyłości, cukrzycy typu 2, a także lęków i depresji. Oczywiście. Nawet jednak w tym badaniu nie można ustalić, czy powodem chorób było przetwarzanie żywności, czy też fakt, że większość producentów UPF, produktów UPF, przepraszam, zawiera dużo tłuszczu, cukru. Jakiego tłuszczu? Zwierzęcego czy roślinnego utwardzonego? Cukru w jakiej postaci? Syropu glukozowo-fruktozowego i soli, które przyczyniają się do przybierania na wadze i niektórych nowotworów. Wielu naukowców zajmujących się żywieniem zwraca uwagę na ograniczenia w badaniach prowadzonych przez doktora Nilsona. Stephen Burgess, statystyk z MRC Biostatistics Unit z University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, mówił, że badanie miało charakter obserwacyjny i nie może dowieść przyczyny. Ten typ badań nie może udowodnić, że spożycie ultraprzetworzonej żywności jest szkodliwe, ale dostarcza dowodów na powiązanie jej spożycia z gorszym stanem zdrowia, powiedział. Możliwe, że prawdziwym czynnikiem ryzyka nie są ultraprzetworzone produkty, ale powiązany z nimi czynnik ryzyka, tak jak niższa sprawność fizyczna, a ultraprzetworzona żywność jest jedynie niewinnym dodatkiem. Jednak kiedy widzimy takie powiązania powtarzające się w wielu krajach i kulturach, pojawia się podejrzenie, że ultraprzetworzona żywność może być czymś więcej niż tylko biernym obserwatorem. Wiecie co, nie chciałbym stosować inwektyw wobec tego człowieka, tego statystyka, po prostu, ale ten pan Stephen Burgess, ale niedobrze mi się robi, jak czytam te idiotyzmy. To jeszcze naprawdę trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby po prostu tego typu sformułowania podawać. Produkcja żywności zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich 50 lat. Nie żywności, tylko produktów do jedzenia. UPF są definiowane przez liczbę procesów przemysłowych, jakim zostały poddane oraz liczbę składników, często trudnych do wymówienia, widniejących na opakowaniu lub niewidniejących. Większość z nich zawiera dużo tłuszczu, jakiego cukru lub soli. Wiele można zaliczyć do kategorii fast foodów. Najniższą kategorię w tym rankingu stanowią produkty takie jak owoce i warzywa, które w ogóle nie są przetworzone, podczas gdy żywność przetworzona została zmieniona, aby dłużej zachować świeżość lub lepiej smakować lub lepiej wyglądać, zazwyczaj przez dodanie soli, oleju, cukru lub zastosowanie fermentacji. Przykładami UPF są lody,
przetworzone mięso, chipsy, chleb produkowany masowo, który nie jest w ogóle chlebem, niektóre płatki śniadaniowe, herbatniki, napoje gazowane. Spożywamy zbyt dużo tego typu produktów, ponieważ ich receptury są opracowane tak, by miały intensywny smak. Są tanie, intensywnie reklamowane, zwłaszcza wśród dzieci. Jednym z powodów jest to, że osoby spożywające najwięcej ultraprzetworzonej żywności częściej również mają inne niezdrowe przyzwyczajenia, tak jak palenie papierosów i brak aktywności fizycznej, mówi dr Rossi. I co jeszcze? I to w zasadzie, kochani, wszystko. Link do tego artykułu, jeżeli będziecie chcieli jeszcze coś tam dodać, to jest tutaj. Ja oczywiście zamieszczę w opisie swojej audycji. I teraz, kochani, przechodzę do artykułu z National Library of Medicine, a jakże? Tu od razu już mam tłumaczenie po polsku, translację. Spożywanie żywności ultraprzetworzonej wiąże się z jakością życia i problemami psychicznymi wśród studentów. Kochani, jest to praca naukowa, ja tu chyba jeszcze zwiększę czcionkę, dobrze, żebyście wy widzieli. Jest to praca naukowa dotycząca pewnego badania i wyciągnięcia wniosków związanymi faktycznie chodzi o studentów. Natomiast studenci jako szczególna grupa ludzi są narażeni faktycznie na różnego rodzaju problemy. Mają mało czasu, mają mało często pieniędzy, jeszcze nie mają niewystarczającą dojrzałość. Dlaczego? Dlatego, że są młodzi, a młodzi, kochani, mają ogromne przeświadczenie, że są nieśmiertelni. Wszystko im można robić. Wszystko mogą zastosować. Doświadczają przeróżnych, znaczy uwielbiają doświadczać różnych zdarzeń. To jest Maryśka, to jest siamto, wamto i tak dalej, i tak dalej. To jest alkohol, więc jesteśmy młodzi. My młodzi, nam winko nie zaszkodzi i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, wstęp krótki, nie będziemy się apatować całym tym zestawieniem, całą treścią, wyciągniemy tylko wnioski. Żywność ultraprzetworzona, czyli UPF, to produkty przemysłowe, które zazwyczaj zawierają mało lub wcale nie zawierają pełnowartościowych produktów spożywczych i często charakteryzują się wysoką zawartością dodanego cukru, niezdrowych tłuszczów i sodu. Badania wskazują, że wyższe spożycie UPF koreluje z niższą ogólną jakością diety, co może nasilać problemy ze zdrowiem psychicznym, takim jak lęk i depresja. Celem niniejszego badania była ocena związku między spożyciem UPF a jakością życia związaną ze zdrowiem oraz stresem psychicznym u studentów. Ale pytanie, jeżeli coś dotyczy studentów, to dotyczy przeciętnego również śmiertelnika. Słuchajcie, tu nie będę nie będę czytał o tym, jakie są metody, jakie są wyniki i tak dalej, ale kochani, wnioski. Zwiększone spożycie UPF wiąże się z obniżeniem jakości życia fizycznego i wzrostem stresu psychicznego. Spożywanie UPF w ilości przekraczającej 40% dziennego zaopatrzenia organizmu w produkty do jedzenia może prowadzić do problemów psychicznych i fizycznych. Istnieje potrzeba opracowania strategii mających na celu zmniejszenie spożycia UPF w celu poprawy zarówno samopoczucia fizycznego, jak i psychicznego. I teraz słuchajcie, jest tutaj oczywiście wstęp o studentach, że od młodości do dorosłości uniwersytet działa jako faza przejściowa, która pomaga rozwinąć umiejętności niezbędne w przyszłej karierze. I może to być trudne z kilku powodów, w tym konkurencji rówieśniczej, presji związanej z wynikami w nauce, zmian w obciążeniu pracą i sieciach wsparcia, zmian warunków życia i długotrwałej separacji od rodziny. I tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że studenci mogą mieć ograniczony dostęp do zdrowych, domowych posiłków i polegać na łatwo dostępnych, szybkich do spożycia produktach z automatów.
Ponadto stołówki uniwersyteckie oferują głównie przekąski o wysokiej gęstości energetycznej. Teraz dalej. Od najmłodszych lat, sekundka, od najmłodszych lat życia białka, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, na przykład kwas arachidonowy, kwas dokozaheksaenowy, kwas eikozapantenowy, tu chodzi tutaj między innymi gamma-linolowa, chodzi o kwasy tłuszczowe, między innymi omega-3, witaminy z grupy B, takie jak B1, B6, B12 oraz minerały, selen, cynk, magle, żelazo, miedź i jod, odgrywają kluczową rolę w rozwoju i zdrowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Fajnie jest, że autorzy, chyba Koreańczycy, posługują się pracami polskich naukowców. Dieta śródziemnomorska jest bogata w zboża, owoce, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona oleiste i oliwki. Bogata do umiarkowanej w ryby i owoce morza, umiarkowana w jaja, drób i nabiał, uboga w czerwone mięso i składa się z elementów odżywczych korzystnych dla układu nerwowego. Przestrzeganie wysokiej jakości diet, tak jak dieta śródziemnomorska, korelowało z obniżeniem poziomu depresji, lęku i jakości życia psychicznego związanej ze stresem w badaniu przekrojowym dorosłych kobiet. I tu są oczywiście podane źródła i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie dieta zachodnia, bogata w tłuszcze przetworzone, utwardzone, przetworzoną żywność, negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne. Niczym błędne koło, niekorzystne stany emocjonalne sprzyjają spożyciu pokarmów bogatych w tłuszcze i cukier. Zaobserwowano, ale te twarde tłuszcze, transtłuszcze, cis, zaobserwowano zwiększone obciążenie stanami zapalnymi w diecie u studentek z depresją o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Dobrze. Teraz co jeszcze tutaj? Bo to warto się zapoznać. System kategoryzacji NOVA klasyfikuje żywność według poziomu jej naturalnej zawartości i zakresu przetwarzania przemysłowego, któremu jest poddawana. Kategoryzuje żywność na 4 klasyfikacje. Żywność nieprzetworzoną i minimalnie przetworzoną, UPMP, przetworzone składniki kulinarne, PCI, żywność przetworzoną, PF i żywność ultra przetworzoną, UPF. I teraz tak, my się skoncentrujemy przede wszystkim na tej ostatniej grupie. Otóż UPF, czyli żywność, produkty do jedzenia ultra przetworzone, jest charakteryzowany jako preparaty przemysłowe, które są gotowe do spożycia lub gotowe do podgrzania, składające się głównie z substancji pochodzących z żywności, często chemicznie zmienione, zawierające dodatki i obejmujące minimalną ilość całej żywności. UPF-y charakteryzują się wysoką zawartością tłuszczu, soli lub cukru i zazwyczaj są ubogie w błonnik pokarmowy, białko, mikroelementy i korzystne substancje funkcjonalne. Przyciągnęły uwagę ze względu na swój związek z wieloma skutkami zdrowotnymi i tak dalej. Najnowsze badania wskazują, że przyjmowanie UPF znacząco zwiększa ryzyko chorób przewlekłych, w tym otyłości, nadciśnienia, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2 i raka. Ponadto osoby spożywające znaczną część UPF, 51,1% energii w porównaniu do 12,4% energii, wykazują pogorszenie jakości życia związanej ze zdrowiem. Co jeszcze? I teraz słuchajcie, więc tutaj będzie metoda, badania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pomijamy, bo to są oczywiście typowa praca naukowa i tak dalej.
Ja to wszystko, kochani, przeskroluję szybciutko i dojdziemy do końca artykułu. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Moment. I teraz mamy, kochani, wnioski. Nasze wyniki wskazują, że wyższe spożycie UPF wiąże się z niższą jakością życia i większym stresem psychicznym. Spożycie powyżej 40% energii z UPF może prowadzić do umiarkowanego, do wysokiego stresu psychicznego, podczas gdy 45% spożycia UPF może obniżyć poziom fizyczny, a 51% może obniżyć jakość życia psychicznego. Wyniki te mają istotne implikacje dla polityki zdrowia publicznego i interwencji uniwersyteckich, ponieważ wykazują związek między UPF a niższą jakością życia i zwiększonym stresem psychicznym, sugerując wartości progowe. W konsekwencji wyniki te niosą ze sobą istotne implikacje dla zdrowia publicznego, szczególnie dla decydentów zajmujących się przemysłem spożywczym, którzy powinni sprzeciwstawić się spożyciu UPF i opowiadać się za spożyciem żywności minimalnie przetworzonej. Istnieje potrzeba radykalnych strategii mających na celu ograniczenie spożycia UPF w celu promowania jakości życia fizycznego, psychicznego oraz zapobiegania stresowi publicznemu. Z perspektywy zdrowia publicznego wyniki te wskazują na konieczność opracowania wytycznych żywieniowych zalecających ograniczenie spożycia UPF. Należy wspierać tworzenie programów edukacji, żywieniowej, ograniczenie dostępności UPF na terenie kampusów studenckich oraz ułatwianie studentom dostępu do niedrogich, minimalnie przetworzonych produktów spożywczych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, zatrzymuję to udostępnienie i mam tutaj do was pytanie. Konia z rzędem temu, kto zadeklarowałby z rządzących autentyczną chęć zmiany, o czym była mowa w tym artykule. A dlaczego? Sprawa wywiadu redaktora Rymanowskiego z panią profesor Cichosz, od razu zaznaczam, że z różnych względów nie po drodze mi musi być z panem redaktorem Rymanowskim. To nie ma nic do rzeczy. Bo zaczęto dobudowywać tutaj ideologie, jakieś polityczne, jakieś inne głupoty, wariactwa i tak dalej. Ja chcę skoncentrować się wyłącznie na problemach związanych ze zdrowiem, a nie jakąś głupią polityką, bo ten jest z tej, to lubi taką partię, a ten lubi taką partię. Ja też mam swoich, tych, których nie lubię, tych, których może mniej lubię, czy mniej nie lubię i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie ma nic do rzeczy. Chodzi nam o zdrowie. I teraz zobaczcie, co się stało. Potworna nagonka na pana Rymanowskiego, na profesor Cichosz. Zaczęli występować dziennikarze, o których nie miałem zielonego pojęcia, że mogą być tak skrajni i że sobie pozwolą na tego typu rzeczy. Pani Eliza Michalik, pan Jan Piński i wielu, wielu innych, redaktor Wiejski i więcej, których szanowałem za dotychczasową ewentualnie pracę, nagle zaczął się po prostu atak. Kupieni, ludzie, którzy nie mają zielonego nawet pojęcia o tym i też zaczęli używać inwektyw. 10 kłamstw pani profesor Cichosz. Taki tekst się ukazał, taka audycja się ukazała. 10 kłamstw. I to mówił człowiek, który nie ma zielonego zupełnie pojęcia, któremu chyba dano tekst do odczytania, bo widać było, że on czyta to wszystko. O czym to świadczy? O tym, że lobby spożywcze i współpracujące, idące ręka w rękę z lobby spożywczym, lobby farmaceutyczne nie pozwoli na żadne zmiany. To jest zła wiadomość. A druga dobra wiadomość to jest taka, że mogą nam nie pozwalać
ale my jako konsumenci możemy omijać po prostu produkty złe, szkodzące naszemu zdrowiu. My zdecydujemy naszymi portfelami. W związku z tym, co warto robić? Niezależnie od tego, ile dział wytoczą, ile szybkostrzelnych CKM-ów wytoczą, karabinów maszynowych przeciwko nam, naszą bronią jest wiedza, jest samoświadomość. To, co ja powtarzam od lat. Nie dlatego, że chcę się wymądrzać, kochani, tylko trzeba to ciągle powtarzać, powtarzać i powtarzać i przenosić dalej. I wy wiem, że przenosicie to dalej. Bo tutaj akurat na tym kanale już się stworzyła potężna grupa ludzi, którzy rozumieją doskonale, ludzi, gdzie wszyscy jesteśmy po prostu sojusznikami i chcemy jednego, chcemy po prostu zmian. Ale te wszelkie zmiany zaczynają się wyłącznie od nas. Nikogo nie należy też zbawiać na siłę. Nawet Jezus nikogo nie zbawiał na siłę. Każdy musi dojrzeć. Te moje audycje są po to, żeby jeden powie, Dąbrowski jest idiotą, w porządku, niech sobie mówi. Inny powie, że no coś, być może coś w tym jest, ale nie mam jeszcze tej po prostu wiedzy i sprawa załatwiona. I teraz mogę powiedzieć o ignorancji, bo często też o tym mówię. Tylko słuchajcie, nie ma człowieka, który wie wszystko. Natomiast są ludzie, którzy są dobrzy w swoich dziedzinach. Mogą się czasami mylić, ale jeżeli chodzi o meritum, nie mylą się. I teraz są dwa rodzaje ignorancji. Jest ignorancja tak zwana negatywna i ignorancja pozytywna. Ostatnio pani Daria Karlsson wspominała w jednym z komentarzy, że panie Januszu, pan mówił właśnie o tej ignorancji negatywnej. Ignorancja negatywna mówi tak, w przypadku na przykład interakcji bezpośrednich. Dąbrowski to jest idiota, kłamie, nie ma zielonego pojęcia. Ale w czym nie ma pojęcia? Wyjaśnij mi, człowieku. A nawet nie będę z tobą dyskutował, bo jesteś głupi. No w porządku, no to koniec dyskusji. Ja o tym nigdy nie słyszałem przecież. No dobrze, nie słyszałeś. To znaczy, że jeżeli nie słyszałeś, to znaczy, że to, co nie istnieje, fakty historyczne na przykład, bo byłeś po prostu mało pilnym uczniem na historii, albo z geografii, albo z czegoś innego, więc nie słyszałeś, to znaczy, to nie istnieje. Ignorant negatywny mówi, nie, nie zgadzam się, bo i koniec, kropka, nawet nie będę się dyskutował na temat tego bo, przyczyn. Nie, nie i koniec. Nawet nie chcę tego znać. Dobrze, ma święty spokój. I są ignoranci pozytywni. Kurczę, wiecie co? Nigdy o tym nie słyszałem. Panie Januszu, czy to jest prawda, co pan mówi? Bo ja o tym jeszcze nie słyszałem. Czy mógłby pan rozwinąć ten temat? A gdzie mógłbym się więcej na ten temat dowiedzieć? I to jest fajne. Spotykamy ignoranta, który nie wie, ale który chce poznać. Każdy z nas jest takim ignorantem, również z waszym gospodarzem, czyli z Januszem Dąbrowskim. Ja też o wielu rzeczach nie mam zielonego pojęcia. Studiowałem, w trakcie studiów miałem temat wytrzymałość materiałów, projektowanie budowli, mechanika i tak dalej, ale ja dzisiaj nie jestem w tej dziedzinie specjalistą i nie zaprojektuję mostu. I w związku z tym inżynier, który jest fachowcem w projektowaniu mostów, może mi pewne rzeczy wytłumaczyć i ja sam dobrodziejstw inwentarza mówię, proszę pana, robi pan cuda, tak prawdę mówiąc. Szapoba. I nikt z nim nie dyskutuje. Albo z konstruktorem lotniczym. Przyjmujemy, że ci fachowcy to są faktycznie fachowcy. I żaden dziennikarz nie będzie dyskutował, proszę pana, to jest bzdura, co pan mówi. Coś, co jest cięższe od powietrza, nie ma prawa latać. I koniec, kropka. No ale ptaki też są cięższe od powietrza i latają. Czyli wykorzystują prawa aerodynamiki, czyli fizyki generalnie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko. Ale nam się czasami wydaje, że po prostu łyknęliśmy wszystkie rozumy i tak dalej. Kochani, kończąc, bo i tak się to pewnie troszeczkę przedłużyło.
Słuchajcie, to, o czym ja mówię, dotyczy bezpośrednio nas wszystkich, naszych bliskich, naszych wnuków, naszych dzieci, naszych rodziców, nas samych. To jest zdrowie i życie. To jest nasze albo złe, albo dobre samopoczucie. To są albo jesteśmy zdrowi psychicznie, albo mamy problemy. Mamy depresję, mamy inne rzeczy. Mamy w Polsce, kochani, epidemię depresji, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci. Ocenia się, że 25 co najmniej procent populacji nastolatków ma depresję. Z jakiego tytułu, dlaczego, jakie są przyczyny? Zresztą ja robiłem tutaj audycję na temat depresji, również na moim kanale. Dlaczego, jakie są przyczyny? Kochani, nasze układy nerwowe są potwornie obciążone. Czym? Tymi wszystkimi chemicznymi świństwami. Jesteśmy zatoksycznieni, zatruci, zakwaszeni. Czyż nie ma taką kwaśną gębę, jakby się octu napił? Mówimy tak? Stary, co taką kwaśną minę masz? To pójdźmy jeszcze dalej. Jesteś taki chory, bo jesteś tak bardzo kwaśny, zakwaszony, czy jesteś taki kwaśny, bo jesteś chory? Poszukajmy przyczyn i skutków, bo to jest po prostu ważne. Jesteśmy zatruci. Nasze jelita nie funkcjonują, a jelito to jest drugi mózg, brzuszny mózg. Jeżeli nieprawidłowo funkcjonują jelita, są w rozsypce, to ten brzuszny mózg nie funkcjonuje. Ponad 80% sygnałów, w jednej z audycji mówiłem, dociera z jelita do mózgu, tego w głowie, a niecałe 20% odwrotnie przechodzi z mózgu do jelita. A mamy jeszcze mózg sercowy. Czy to się komuś podoba, czy też nie, coś takiego istnieje, bo to są odkrycia naukowe. Można tych odkryć nie znać i powiedzieć, że Dąbrowski oszalał. Jaki mózg sercowy, jaki brzuszny mózg. No ale nauka o tym wyraźnie mówi. I my wiemy, wy wiecie, ale ktoś może jeszcze nie wiedzieć. I może zareagować. Albo inwektywami, albo powiedzieć, proszę pana, nigdy o tym nie słyszałem. Co to takiego jest? No i wtedy możemy sobie fajnie rozmawiać. Kochani, temat jest bardzo ważny. To nie chodzi nawet o skandal jakiś, o burzę, którą wywołał wywiad pana Romanowskiego z panią profesor Cichosz, tylko chodzi o to, że nareszcie to wybrzmiało i chwała Bogu, żeby wybrzmiało. Zobaczyliśmy, kto przy okazji jest po jakiej stronie. Kto, jacy ludzie, z tych dziennikarzy nawet, którzy się wypowiadali, o którychśmy mieliśmy dobre mniemania, kim oni się okazali. I po co oni zabierają głos, jeżeli o tym nie mają zielonego pojęcia? Tylko powielają kalki. Gdzieś poszukali, wrzucili do AI, sztucznej inteligencji, zapytania i na tej bazie już okazało się, że już posiedli wiedzę i krytykują panią profesor Cichosz. Wszystko w temacie. My wiemy, co jest grane, wy wiecie, co jest grane. Jeszcze raz powtarzam. Koncerny spożywcze idą ręka w rękę z koncernami farmaceutycznymi. Jedne podtruwają, a inne będą podleczać. Nie wyleczać, tylko będą leczyć, leczyć, leczyć. A nie da się, nikt nie wynajdzie leku na choroby spowodowane naszym stylem życia. Albo zmienimy ten nasz styl życia, albo będziemy brnąć. I jak często powtarzam, jeżeli w tej chwili mamy 200 000 zachorowań na nowotwory w Polsce, i tu może ktoś mnie złapać, nie, proszę pana, 198 000, to machnę na to ręką, bo nie ma co z tym człowiekiem rozmawiać. Jeżeli mamy 100 000 rocznie śmierci z powodu nowotworów, a w 2035-40 będzie 300 000 zachorowań na nowotwory w Polsce i z tego 150 000 będzie zgonów, to jest przypadek? I jeszcze szukamy przyczyn? Jeszcze nie dowierzamy? Jeszcze nie ma twardych dowodów? Jakich dowodów jeszcze chcecie, ludzie kochani?
Jakich dowodów? Nie mówię tego, kochani, do was, tylko do tych pseudobadaczy i tak dalej, i tak dalej. Żałosne to jest wszystko. Po prostu żałosne. Dobra, kochani, kończymy. Jak zwykle emocjonująco, bo jestem jaki jestem, można mnie nie lubić. Albo może można lubić ze względu na te moje emocje. Bo uważam, że w tym jestem prawdziwy, bo jak mnie coś wkurza, to po prostu mnie wkurza i koniec, kropka. Kłamstwa mnie wkurzają. Prawda was wyzwoli. Zdaje się, powiedział kiedyś, ponad 2000 lat temu, pewien człowiek. Prawda was wyzwoli. Tak. I tym akcentem dzisiaj kończę. Kochani, dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że znosicie moje emocje i czasami wybuchy albo złośliwości, nie w stosunku do was, tylko w stosunku do tych naszych różnych adwersarzy. Jeszcze raz prośba o subskrypcję, o dzielenie się linkami do tych moich audycji. Rośniemy, kochani, dzięki wam rośnie kanał. Myślę, że zdecyduje się również na monetyzację tego kanału, bo jak na razie YouTube nie ma żadnych, że tak powiem, mm, chęci mnie w jakiś sposób promować. Być może zasięgi są obcinane. Jak będą mogli zamieszczać reklamy, to może kanał pójdzie do góry i w związku z tym więcej ludzi będzie się dowiadywać o tym, co jest bardzo ważne dla każdego z nas. Trzymajcie się, życzę wam jak zwykle wszelkiego dobra. Papatki do następnego zobaczenia.